Zielonym Ładem, za nie wiem, jakimś, wiecie, ja to śmieję się z Zielonego Ładu, to jest oczywiste, ale o to mi chodzi, że cały czas potrzebujemy zmian i później się dziwimy, że jesteśmy lekko znerwicowani, ciągle nam brakuje bodźców, nie potrafimy się cieszyć z małych rzeczy, no bo jeśli żyjemy całe życie i codziennie potrzebujemy, żeby być szczęśliwym, na przykład 5-6 bodźców, a nagle tych bodźców nam zabraknie, no to depresja, a to nie jest prawda, to jest tylko przyzwyczajenie do pewnego stylu życia. Idziemy na siestę. Tak, na siestę ma. Wiesz co? Co tam, dobrze. urosły? Tak, urosły. Nie, ale dobrze wyglądają, wiesz? Muszę. A, Maciej jak zwykle z kamerą. Dlatego się pytam, czy urosły. Urosły. Powiemy wam, że szybko się wyleczyliśmy. Już się wyleczyliśmy z chodzenia na kolejne chyba następne 5 lat albo i 10. No może To nie było przesadzajmy, tak, rok. No dobrze, na kolejny rok. Wiecie co, chyba czasami człowiek nawet musi wyjść, żeby sobie przypomnieć, dlaczego nie wychodzi. O, pamiętacie co? Niektórzy pytali nas się chyba z 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu, jak robiłam film, o czym się pamiętam, odnośnie było gotowania kości wołowych. Tak, że to jest właśnie czysty kolagen. I wyobraźcie sobie, zobaczcie, ja mam to w słoiczkach w lodówce, to już niedużo mi zostało, jeszcze kilka słoików, ten jest jeszcze zasilowany. I to już ma, drugi tydzień idzie i nic się z tym nie dzieje. Jak weźmiecie gorące sobie takie słoiki, od razu, gorące słoiki, głupia baba, gorącą zupę, ciepłą zupę dacie do słoika, zakręcicie szybciutko, oczywiście do góry nogami, żeby to się wszystko zasilowało i tak możecie w lodówce rosół, czy właśnie taki wywarek kolagenowy trzymać sobie. Teraz idzie u nas drugi tydzień. Ale to jest jedno. A co ja z tym robię? Właśnie, nie chcieliśmy o tym gadać, chcieliśmy tak, o tak. miskach. Tak, miskach, ale to odnośnie kolagenu tak samo, prawda? Chwila, moment, bo teraz jest jeszcze czas karmienia dla psiaczków. Widzicie tutaj ich stałe jedzonko, ale ja muszę im teraz odważać, ponieważ no trochę tak, no nie wiem, chyba takie kluseczki nam się porobiły, dlatego... Były uboje, psy jadły znacznie więcej niż powinny. Tak, dokładnie. I poczekaj, jeszcze sprawdzę, bo tutaj jest taka fajna tabela, Marcin, pokaż. I tutaj widać, Amberek waży gdzieś tak z 40 prawie kilo, na pewno, więc ona powinna dostać minimum 400. Chociaż ona jest za dużo, o nie, jej weźmiemy na dietę, damy jej dzisiaj 380 gram. Ale to jest high activity, low activity psy. Powiem wam, że co już możemy powiedzieć, tutaj to jest porada, no pewnie w zależności od jakiego macie rasy, jaką psa macie, ale my byśmy chyba raczej do tego podeszli tak, że znacznie mniej. To jedzenie biofida jest bardzo, bardzo wydajne. Sama kiedyś wspominałam, żeby ich nie przekarmiać, a jakoś tak... Wyszło w tym roku paskudnie. Wyszło, ale dlatego, bo chcemy dbać o ich stawy, więc tutaj teraz też kalogen Sanosek musi dostać, bo on jest troszeczkę większy. Dlaczego właśnie polecamy hodowlę tak samo tam zwierzęce jak macie jakieś siedliska. My wiemy, że to jest dużo pracy, ale później wasze zwierzę, kto na siedlisku nie ma psa? Czy tam jakichś zwierząt, które jedzą mięso no i wiecie, no takie rzeczy się po prostu przydają. Bo z każdego zwierzaka jest naprawdę kilka dobrych dni takich odpadów dla psów do jedzenia, a te odpady to są najwyższej jakości, jakie może pies zjeść. Dobrze, i może trochę wodą zalej, Klaudia, tak, żeby jeszcze napuchły. Zawsze podajemy chrupeczki z wodą, tak żeby łatwiej im się trawiło. To chwilkę ciepłą wodą zalać i wiecie, to momentalnie, no może 10 minut dać nasiąknąć.
Tak, chwila, moment. Wtedy mniej będą piły i łatwiej się to po prostu trawi. Tu te wszystkie euforie, powiem wam, że to jest jeszcze taka ciekawa rzecz. Pomimo, że zdrowe, bo o tym cały czas mówimy, ale one mają, popatrzcie, naturalne antytoksyganty, mają właśnie nastawy, wszystkie dodatki, czyli w teorii nie musicie nic dodawać ekstra. Probiotyki, mają też takie, gdzieś tam widziałem taką, oni jakąś roślinę tutaj dodają, któraś z nich, ja nie pamiętam, widzicie, Boswella, koperek, no tu są takie rośliny, oni dodają do tego i któraś z nich odpowiada za to, że kupy psie mniej śmierdzą. To też jest ciekawe, bo jak macie małe ogródki i dużego psa, to czasami różnie bywa, a są po prostu rośliny, że te kubki, nie wiem, jakieś są mniej śmierdzące. Także jest na bogato. Pokaż ten kolagen. O. No i kolagen dodajemy na bogato. Wiadomo, że to nie często, to większość my zjadamy, żeby wiecie, żebyście też nie myśleli, że my szalejemy takimi dobrociami, ale od czasu do czasu, no przecież to są nasi członkowie rodziny, trzeba też ich traktować. A jak my to robimy? Ja to normalnie ze słoika do garka daję, podgrzewam, dodaję przecieru pomidorowego, nie koncentratu, tylko najlepsze jak jeszcze jest swój, to w ogóle jest super przecier pomidorowy, troszkę wody, przyprawę ewentualnie jak chcecie, troszeczkę soli. I tyle. I my tam taki kubeczek sobie na przykład na wieczór kolację wypijamy. No i to same zdrowie. I widzicie, no jest przy tym roboty, ale no, takiego kolagenu to nie ma szans kupić. Dokładnie. Dobra. O, Tancio się odezwał. Idzie. Już? Grzeczne chłopaki i dziewczyny? Dobra, proszę bardzo. Smacznego. Proszę bardzo. Azja, ślina tutaj pociekła. No jedz, kochanie, jedz. No w sumie jakby mi ktoś w talerz zaglądał, też bym się stresują się. One już jest ich jedzenie, to jest ich jedzenie. Co to taka galaretka? Amberek musi niestety w domu jeść, ponieważ Azja by nie pozwoliła jej, po prostu wypchnęłaby ją z jej miski i tyle by było jedzenia, Amberka. Oj, poradzisz chyba ale sobie, patrz jak co? ciągle jest, jak ona głodna jest. Powiem wam, dzisiaj wstawałem, bo ja zawsze o 4 w nocy wstaję i słyszałem jak ona burczała jej w brzuchu. A przecież ona dużo dostaje. Ona jest lekko przygruba. Ona kiedyś w nocy wychodziła, tak jak niektórzy wstają, żeby podżerać z lodówek, to ona też podżerała. Jakieś klocki musiała jeść królicze albo co. Nie wiem, No co, wyglądają podobnie. Drażetki. Ale burczy ich tak w brzuchu czasami. No właśnie, wiecie co? I to jest taki nasz zawsze taki dylemat właścicieli psów. Chcemy je odchudzić, słyszymy, że im burczy, myślimy, że one cierpią, no bo w jakiś sposób tam cierpią. No ale jak tu zrzucić im tą nie ma szans. Amber jest w stanie pożreć wszystko. Tak, Amber tak, no. Zresztą Azja też. Nie dlatego tyją, nie? Bo są głodne. Wiesz co? Co tam? Urosły? Tak, urosły. Nie, ale dobrze wyglądają, wiesz? A, Maciej jak zwykle z kamerą. Dlatego się pytam, czy urosły. Urosły. No wiecie, co tu się piecze. No nie piecze się ani drożdżówka, ani chlebek. To niestety są mydełka, bo... ale zaciek. Ale ten zaciek jest w środku. Ale to w środku. Nie wiem, jak ale ładnie wygląda, super wszystko. A w ogóle bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy za zamówienia. Wysuszyliście nas. Nic już nie ma. Została tylko krówka ewentualnie, jakby ktoś chciał. I mydełka, które kiedyś jeszcze wspominaliśmy, że za bardzo zawibrowałam. Około pół roku temu. Około pół roku temu. No to one, te jeszcze mydełka są, ale to uprzedzamy. Zawsze mówimy, że po prostu no te prima sort, które właśnie to już się skończył, a tamte też są dobre w użyciu, bo one są 6-miesięczne, jeszcze nawet dłużej wyleżakowane, więc jak ja wspominaliśmy, im dłużej leżą, tym lepiej. Tylko mają takie jakby delikatne chrostki, ale no to już moja intensywna wibracja spowodowała to, że zostały. No, bo wiecie, jak się je miesza, chcieliśmy takie, że bardziej kremowe to wyszło, mieliśmy wtedy problemy właśnie, że te kremy nie wychodziły, tego nigdy nie zobaczycie, po prostu czasami się nie rozmieszały. No to stwierdziliśmy,
Klaudia stwierdziła, że są razem, że mocno rozmieszamy, ale znowuż mieszanie przyspiesza proces saponifikacji, więc zaczęło szybko gęstnieć. No i te bąbelki nie zdążyły powietrza uciec. A ja Więc tymi to tylko jest kosmetyka. Tak, formkami nie obstukałam, Ale to nic by i tak nie dało, bo już za gęsty był ten... za gęste. Także to zostało. Następne mamy już zrobione 2 tygodnie temu, więc za 1,5 miesiąca. Te, co przed chwilą widzieliście, za 2 miesiące. Kremy cały czas są i niedługo będziemy pracować też nad kremami z łoju otokowego, jagnięcego. I Klaudia, powiedz, co to za olejki, bo to my dumni jak pawie jesteśmy. Różowy lotos i boronia. Zachęcam do poczytania. Przygotujcie się, zobaczcie, co to jest. Tak. Sprawdźcie, bo to jest też istotne, z jakiej półki to są olejki. Kobietki czy mężczyźni, będziecie potem młodsi i piękniejsi. Oby. Dobra, kończymy samoreklamę. No, bo jajko Popatrz, widzę, spadnie. jakie piękne są żółteczka nasze. Widzicie to? Śliczne. Jak Klaudii oczy. Ja mam niebieskie, nie żółte. Ty faktycznie jest drobna różnica. Rzadko kiedy się ruszamy z domu, ale raz na jakiś czas, prawdopodobnie raz do roku albo 2 razy do roku, pozwalamy sobie na takie małe szaleństwo. Jedziemy po prostu w tym momencie do Harachowa, do takiej naszej malutkiej knajpki, co taki może sentyment trochę do niej mamy, bo kiedyś często tam urzędowaliśmy, randkowaliśmy. Pamiętajcie, że my daleko nie mieliśmy, jak mieszkaliśmy w Jeleniej Górze. To były jakby nasze 30 km tylko. Dokładnie. A Klaudii dzisiaj się nie chce gotować i zaprosiła Marcina na obiad. Płaci. Ja płacę, no bo stary dzisiaj jest o rok starszy. On nie lubi, jak o tym mówię, ale dobra, wspomniałam. Nie, no dobra, no ja nie obchodzę urodzin, poważnie mówię. Tak. I także proszę się nie składać mi życzeń. Nie składajcie. Wszystko mi jedno, naprawdę. Ja się czuję tak, jak się czuję, a czy mam tyle, czy tyle, kompletnie dla mnie to nie ma znaczenia. Tak samo nie mam problemu ze starzeniem się. Angelona macie w tym samym dniu urodziny. Nie ma grochówki, nie stoją z grochówką dzisiaj. Reklamują się, a nie ma grochówki. I to jest zakręt śmierci, widzieliście? Był znak przed sekundą. Tak, był znak, a tutaj właśnie wjeżdżamy. Mija. A tu sobie bieg Piastów tu jest. Chwilę właśnie chciałam... My tak jak już dobrze wiecie, my z Marcinem to raczej tacy jesteśmy troszkę tradycjonaliści i czasami jak widzimy tą zabudowę, tą architekturę, która w tym momencie powstaje, taka nowoczesna, nie za bardzo nam się to podoba. Oczywiście są gusta i guściki, niektórzy mogą powiedzieć fajnie, akcent. Granicę. O,
przekraczamy granicę. Akcent nowoczesności, natomiast w górach jak to jakoś tak to nam się trochę gryzie. No my mamy swój styl i dlaczego go po prostu nie kontynuować? To tylko o to chodzi. Mamy tutaj masę było budynków z pruskimi murami, tutaj wiecie, jakieś drewniane. My nie mamy na przykład bala u nas. Tak, u nas to jest to jest typowe stamtąd i na przykład niektórzy wpieprzają taki domek z bala ten. Ja nie mówię, że on jest brzydki, to nie o to chodzi, tylko kuźwa nie pasuje. No nie pasuje. No i no jakoś taką jakiś estetyzm też naszym zdaniem obowiązuje, a nie tylko wsiu-bździu, bo ja nie wiem, lubię różowy kolor, to sobie różową wstawię elewację neonową, no bo ja lubię neonowy, różowy kolor. Ale z drugiej strony no wolność. No może i to by było ciekawe, jakby każdy robił co by chciał i byłoby to super mega fajne, bo w sumie też jest jakaś droga, no. Ja myślę w ten sposób, że dobrze iść do przodu. Wiadomo, jest troszeczkę postęp, ale trzeba szanować tradycje i zwracać uwagę właśnie, co już jest za stałe i ewentualnie, jeżeli mamy jakiś pomysł, coś po prostu na jakąś zmianę, zastanowić się, przemyśleć 2 razy, czy to przyniesie jakąś korzyść. Przede wszystkim korzyść wymierną dla społeczeństwa, czy dla architektury, czy no, w jakimkolwiek... Dla miasta. Dla miasta, tak, dokładnie. Bo nie zawsze te zmiany, które chcemy wprowadzać, bo musi być zmiana, bo czasami mamy teraz z Marcinem takie wrażenie, że my jesteśmy takimi duszami, nie mówię my akurat, ale co niektórzy ludzie, że po prostu muszą ciągle mieć coś nowego, jakieś nowe bodźce, coś nowego realizować, coś nowego. I za trendami, tak. za nowościami, za zielonym ładem, za nie wiem, jakimś, wiecie, ja to śmieję się z zielonego ładu, to jest oczywiste, ale o to mi chodzi, że cały czas potrzebujemy zmian i później się dziwimy, że jesteśmy lekko znerwicowani, ciągle nam brakuje bodźców, nie potrafimy się cieszyć z małych rzeczy, no bo jeśli żyjemy całe życie i codziennie potrzebujemy, żeby być szczęśliwym, na przykład 5-6 bodźców, a nagle tych bodźców nam zabraknie, no to depresja. A to nie jest prawda, to jest tylko przyzwyczajenie do pewnego stylu życia. Rybą. Panienka rybna jest. Ser niedobry. Już wracamy, zresztą widzicie, to słońce już zaszło, jest troszeczkę ciemniej, chociaż nie, w kamerze całkiem nieźle wygląda. Dobrze. Galia, ty w kamerze zawsze nieźle wyglądasz. Tak, serata tata. Tu wioska trutu. Dobrze. Powiemy wam, że szybko się wyleczyliśmy. Już się wyleczyliśmy z chodzenia na kolejne chyba następne 5 lat albo i 10. Nie, no może to nie przesadzajmy, tak, rok. No dobrze, na kolejny rok. Wiecie co, chyba czasami człowiek nawet musi wyjść, żeby sobie przypomnieć, dlaczego nie wychodzi. I po prostu dla nas Wieś jest przerąbana pod tym względem. Jeśli ktoś hoduje i jest swoje, ja przepraszam, że kradę ci, ale to bardzo ważne, żeby to powiedzieć, bo ja nie mówię, że było niedobre i tak dalej. Problem jest taki, że ja na wsi, czy my na wsi mamy lepsze. Mamy lepsze. Wychodzi to taniej, no dobra, trzeba ugotować, ale smak, no jak mamy teraz od Mireczka tą wołowinę i Klaudia zrobi gulasz, ojej, albo dzika, to mniej więcej 2/3 smaku ma więcej. No i jest tańsze pewnie z 10 razy. Tak. Zachęcamy. Widzicie, właśnie na tym polega ta cała wieś i ta oszczędność wsi, że po prostu nie ma sensu. To jak ktoś robi na wsi, to nie tylko, że oddycha powietrzem i wiecie, i mam ogórka. Ten ogórek, czy ten króliczek, czy cokolwiek tam sobie hodujecie, po prostu jest tak dobry, że kupno czegoś na zewnątrz nie ma kompletnie sensu. No nie ma sensu. Nie będziecie mieli jakości za cenę, no chyba, że chcecie bardzo, bardzo sobie zaszaleć i żeby żona właśnie nie musiała nic gotować i tak dalej. No i tak dalej, dobrze. Powiedzmy, jest trochę mojej winy.
Nie jest twoje wino, to ja cię chciałem zabrać na wycieczkę. Chciałem cię zabrać na wycieczkę, na randkę i wyszło jak zawsze. Nie, no my jesteśmy okej. Tylko tak jak mówimy, no trochę tak człowiek taki zdegustowany Przesolony to, Przez- ten sos tam wołowiny to było, wiecie, 70% mniej wołowina, no bo widać po kształcie, ale smak z tego co Klaudia robi 70% mocniejszy niż w restauracji. Tak, tak. Ale tak jak wcześniej wspomniałam, wyleczyliśmy się na kilka lat. My zresztą zakupy nawet w mieście, w sklepach bardzo małe robimy, bo nasza, no że tak powiem, no codzienne spożywanie jest takie nudne, tradycyjne, No, śniadania też tak. znacie, a mięsa no w większości swoje konsumujemy, warzyw znowuż mało i tak mówimy, a no człowiek, no nie wiem, jakoś tak ma Coś innego dziwne chce. przebłyski głupoty, bym powiedziała. Wiecie co? Albo To chyba- sentymentu dawnego. Albo sentymentu, no jakoś się tak dobija i mówimy, a no to chodź zrobimy właśnie coś innego. No i zamiast coś pożytecznego zrobić, Na przykład Na- skopać jakiegoś polityka. O, odezwał się. dobra, myślę, że jakbyś powiedział, że masz urodziny, to może byś jakiś nadstawił, jak myślicie? Myślę, że oni nie. Oni nie. nie. I to taka, dobrze, już nie będziemy się dalej rozwodzić. Dzień okej, dzień fajny, tylko no taki Mogliśmy niekoniecznie iść do restauracji, a na przykład sobie, ja wiem. posiedzieć tak jak do południa, żeśmy siedzieli No. prawie do godziny 14 z owieczkami. I o, właśnie, ktoś mnie ostatnio w komentarzu napisał, jak wy tak możecie tylko wieś, w ogóle nie wychodzić z tego swojego grajdołka do miasta, do ludzi, właśnie do kina, do teatru. I właśnie możemy. Wiecie co? Naprawdę możemy. My się tam wspaniale czujemy. Jesteśmy dotlenieni, odżywieni, spokojni, psychiczni. Spokojnie psychicznie. Mamy fitness. Mamy fitness, mamy wszystko co chcemy. Kochające nas zwierzęta, siebie, naturę i naprawdę teraz... Nie szukamy tanich rozrywek. Tak. No i to są właśnie tak, wróciliśmy trochę do takiej naszego dawnego stylu dzisiaj życia i No. Można się przyzwyczaić. Właśnie to też jest następny plus. Zobaczycie, jak zacznie wam się na tej wsi, że sami się będziecie po prostu karmić, no ta wieś zacznie produktywna być, bo to jest chyba ważne, to że po prostu no, pewne rzeczy przestają bawić. My mamy przecież komputer, mamy malutki ekranik, tam 20-calowy, jak jakiś chcemy sobie film obejrzeć, to sobie obejrzymy i wiecie, no zawsze można się A zmulać. najlepszy film, już wam opowiadam, najlepszy serial jaki znamy to Przyziemni! A ja myślałem, że powiesz Duna. Nie no! Duna jest Przestań, nie fajniejsza. reklamuj się, no. Nie reklamuj się, Cicho. no przecież się nie reklamuje właśnie. Jeszcze raz, jaki jest najlepszy serial? Duna. Nie byś. Marudzenia. Koniec Wjeżdżamy do marudzenia. Szklarskiej Poręby. Proszę tu pokazać, jakie tu są fajne zakręty. Serpentynki. Żebym zaraz nie oddała tego gulaszu na maskę. No niestety drzewo nam uschło. Drzewo czy Krzak. krzew, krzak. I to wiecie, było takie, kurde, pszczoły je tak lubiły, tu aż buczało, naprawdę coś niesamowitego, my tak tego żałujemy i nie wiemy z jakiego powodu. Przecież staw już jest od 3 czy 4 lat, nic tu nigdy, wiecie, ono zawsze kwitło i nagle przestało, całkowicie wyschło. Może po Czekaliśmy na nie właśnie tutaj, bo ono zawsze pierwsze pączkowało Tak, i nic. Sprawdzamy wszystko, słuchaj, nie ma świeżych Tak. odrostów.
Zobacz, widzisz jak ucinasz? Patrz, Suche to wszystko suche jest. Tak, bo jest trocin normalnie. Spójrzcie. No, Widzicie, suchy trocin jest, wszystko widzicie, suche popatrz. jest. Ale to jest strasznie wiarygodne, Nie to wiem. wierzba, żeby wierzbę No zarąbać. właśnie. Wiecie, i dziwne jest jeszcze to, że nic nie odbija jakby z korzenia. Nie wiem, co tu się stało. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Tu jest gdzieś taka potężna dziura od tego karczownika, no ale to też nie takiego krzaka by nie rozwalił. Nie. Szkoda i my nie wiemy, co to było. No. A teraz sobie robimy weekend traktora. Robot traktora. Przerzuciliśmy obornik, napowietrzyliśmy, zrobiliśmy tam miejsce, zaraz będziemy wszystko, wiecie, to co wykopane z rowów rozciągać, glebogryzarka wyrównywać, tak żeby pola już były z powrotem, żeby wrócić do tego co było. Powiem wam, że No, nie lubimy żwiru bardzo i drenaży. początek roku okropny, no bo właśnie No. zaczęliśmy z tym drenażem, przez to te pola się trochę poniszczyły. Nie teraz... dość, że koszty, to jeszcze pola porozwalane i masę roboty, żeby wrócić do stanu, wiecie, sprzed, no ale wiadomo, nie będzie zalewać, no nie, no to jest bardzo dużo. Tak. A działa jak marzenie ten dren, działa Tak, jak marzenie. Tak. A jeszcze tak, a propos samego drenu, my już powiem wam, że przestaliśmy liczyć, ile to nas kosztowało, no bo czasami lepiej już nie wiedzieć, po prostu iść za ciosem, kończyć projekt i nie zastanawiać się nad tym, ile tam poszło pieniędzy w błoto. No trzeba było zrobić. I spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like it's the scene of a crime. The only guilty I find. Szybko. Ty, no momentalnie. Tak, teraz. Okej. Idziemy na siestę. Tak nas jest. Że z Klaudią rozmawialiśmy o tym, że po pewnym czasie i będziecie w stanie rozpoznawać normalnie, że po twarzy, po pysku takiego zwierzęcia, czy on jest ładny, czy brzydki, czy średni. Już się wygrzmocił. Oj, co się stało? Naprawdę mają swoje urody i to taką, i razem z Klaudią się zgadzamy, który jest ładny, który mniej na przykład. Ten jest drugi, co nie? Do Tak, ładności. ten jest drugi. On jest bardzo ładny, ale jeden ma ładniejszą sierść. I tylko właściwie tyle. Ale jeden to jest naprawdę rodzyn. No taki okaz. Piękny i grubiutki, bo sam był.
I grubiutki wyszedł, i największy, i najbardziej ma takie męskie rysy. Wiecie, my tak nie zawodowo to opowiadamy, tylko opowiadamy jak patrzymy się na małe i widzimy jak się zachowują i później jak rosną, jak wyglądają. Mówiliśmy, że nieraz jesteśmy dobrymi obserwatorami i po prostu zapamiętujemy, żeby się z tego uczyć. No i jakby taka własna ocena tych maluchów. Jeden jest kompletny wariat, taki brzydul, ale tak nadrabia charakterem, że kurde, bardzo możliwe, że przywódcą stada zostanie. No. Ale nie jest znowuż taki masywny, co nie? Tak, Nie wiem, tak. czy on nadrobi to, bo to jest znowuż z bliźniaków. Pewnie nie. A Bella znowuż, ktoś jej zżera sierść od góry. Jakaś koza ją tnie w nocy. Może leżą razem, wiesz, jedna leży z tyłu i tu ją goli. To nawet nie wie, że łysa chodzi. Beluś, co jest grane? Co jest, Beluś, z tobą? Kto ci wpieprza sierść? Kto ci wpieprza sierść? Ale się najadłaś, co? O, idą małe, patrz na te wariaty. Skaczą. Te wariaty? Oho, są chyba po wypasaniu się i przychodzą do nas powoli. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Tak jest, idziemy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja przepraszam, że tak trzęsie, ale muszę iść, bo one też stają, jak widzę, że ja staję. Widzicie? I wszystko idzie za wami. Nie ma jakiegoś większego problemu z zaganianiem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Łatka. Łatka. Gruba. Chodź już. No, idziemy, idziemy. Co? A ta jedna została, no łatka, bezczelna. Wiem, że przyjdzie. Wszystko jest. Wodę trzeba tylko dać im. Chodźcie, chodźcie.
jakaś podejrzewam chciała pić.